koncernach motoryzacyjnych też zdarza się coś takiego jak sezon ogórkowy. Wypuścili już na rynek wszystkie modele, które mieli wypuścić. Zrobili wszystkie faceliftingi, które mieli zrobić. Siedzą, dłubią w nosach i zastanawiają się, co robić. A mistrzami w tym są spece od marketingu. Siedzą i zastanawiają się, jak tu uzasadnić szefostwo konieczność naszego istnienia i to, że płacą nam dziesiątki tysięcy euro miesięcznie. I wtedy, tak siedząc, dłubiąc w nosach i myśląc, wpadają na takie genialne pomysły, jak ten, który zaparkował dzisiaj u nas w garażu. Lexus NX w wersji Overtrail, terenowej. Tak, terenowy, hybrydowy Lexus. Jedno trzeba przyznać, ten samochód wygląda zajebiście. Wygląda tak, jakby ktoś kupił sobie tradycyjnego Lexusa NX, komfortowego, luksusowego, prestiżowego i stwierdził, pierdyknę sobie ateki do niego. Położę sobie na nim taką fajną folię, taką pustynną i nawet ten kolor nazywa się pustynnie, ponieważ to jest Moon Desert i tylko na Overtrailu możecie go zamówić. Ktoś, kto pomyślał sobie, oprócz tego, że sobie pierdyknąłem ateki i teraz wygląda tak zajebiście, to jeszcze dorzucę mu trochę czarnych elementów. I wiecie, co zrobili ci od marketingu? Dorzucili mu mnóstwo czarnych elementów. Czarne lusterka, czarne relingi dachowe, nawet czarne klamki, czarne wokół błotników, tuto plastikowe, ale już nie świecące i czarnego całego grilla zrobili, który też, to jest fajne, się nie świeci, tylko zobaczcie, jest matowy, świecący element jest jedynie ten, w tym miejscu. I co jeszcze sobie ktoś pomyślał, ten kto kupił normalnego NX-a i postanowił go przerobić? No jak ma być terenowy, to muszę go podnieść. No i go podniósł go o dokładnie 1,5 cm, w związku z czym Overtrail ma teraz 20 cm prześwitu, jednocześnie też jest o 1,5 cm wyższy niż inne NX-y. I wiecie, co jeszcze zrobił? Nic. To już wszystko. To są wszystkie zmiany w wyjątkowym, terenowym Lexusie NX Overtrail. Żeby być uczciwym, trzeba powiedzieć, że troszkę zmieniło się też wnętrze. Znaczy może inaczej, zmieniły się materiały we wnętrzu. Znaczy jeszcze inaczej, zmienił się kolor materiałów we wnętrzu. Jest teraz taki. Trochę szarego, trochę bardziej szarego, pustynnego i jeszcze jest drewienko. Osobiście uważam, że tych zmian jest tyle w tym samochodzie i są tak gruntowne i tak wpływają na jego postrzeganie, że Lexus powinien zdecydowanie zmienić hasło reklamowe. Teraz to nie elitarny w każdym wymiarze, tylko elitarny w każdym terenie. I teraz wszystko się zgadza. To teraz będzie o tym, co się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o napęd, to możecie w Overtrailu mieć to samo, co w każdym innym NX-ie, czyli albo hybrydę 350H, albo hybrydę plug-in oznaczoną 450H+. Tutaj mamy tę pierwszą wersję, czyli 350H. Podstawą jest tutaj jednostka benzynowa, wolno ssąca 2,5 litra pojemności, 190 koni, 239 Nm. Ale oczywiście współpracuje z silnikiem elektrycznym i to dosyć mocnym, bo ma 134 konie mechaniczne i, uwaga, 270 Nm. Łączna moc systemowa to 243 konie mechaniczne. Jak to jeździ, już Wam pokazywaliśmy. Tutaj, jak sobie klikniecie, to pojeździcie zwykłym, normalnym, nieterenowym Lexusem NX. Natomiast terenowy ma w standardzie coś, co nazywa się E4. I wówczas w terenowym samochodzie z atekami na felgach, podwyższonym o 1,5 cm, w piaskowym, pustynnym kolorze, macie na tylnej osi 54 konie mechaniczne i 121 Nm. Powtórzę to jeszcze raz. 54 konie mechaniczne i 121 Nm. Ale, żeby nie było, że drzemy łacha, śmiejemy się, to oczywiście zabierzemy go dzisiaj w teren. No i kolor zobowiązuje, i nazwa Overtrail zobowiązuje, i te opony zobowiązują, i to sportowe zawieszenie podwyższone też zobowiązuje. Felga mała, 18 cali, bardzo dobrze, dokładnie tak powinny wyglądać terenowe koła w samochodzie. Duży balon, natomiast sama opona jest dosyć twarda, jak się ją tak dotyka. Jesteśmy bardzo ciekawi nie tylko tego, jak sobie poradzi w terenie, ale jesteśmy też ciekawi, jak sobie poradzi na asfalcie, bo większy prześwit, wyższe zawieszenie i taka opona oznaczają zawsze gorsze osiągi, wyższe zużycie paliwa,
większe opory toczenia, gorsze zachowanie na zakrętach i generalnie w prowadzeniu auta. A Lexus w informacji prasowej twierdzi, że przyspiesza do setki dokładnie tyle samo co zwykły NX, ma podobne zużycie paliwa i w zasadzie te parametry niczym się nie różnią. Bagażnik. Dokładnie taki jak w każdym innym NX-ie, czyli 525 litrów pojemności. Sprytnie składana i sprytnie chowana roletka. Cyk, cyk, złamana na pół, nie zajmuje miejsca, wrzucacie ją sobie tutaj w to miejsce. Bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. Te 525 litrów mierzone razem z tym wszystkim, co mamy tutaj pod spodem, czyli ze schoweczkami, półeczkami, dupereleczkami. Jak wyjmiemy tę akcesoryjną matę, to o, proszę, tam można sięgnąć dalej. Ładnie, fajnie się to składa. W ten sposób jest dostęp do tej komory, jest idealny dostęp do tej komory i to lubimy takie praktyczne rozwiązania. Tutaj jest akumulator ten nie trakcyjny, tylko odpowiadający za zasilanie urządzeń pokładowych. Swoją drogą trakcyjny ma pojemność 1 kWh. 1,1. Bardzo fajne, przyjemne wykończenie tego bagażnika. Te boczki czasami jak są obite czymś takim, to one są bardzo cienkie i się łatwo wgniatają. Tu jest twarde i porządne. Są siateczki, tu jedna siateczka. Tutaj są fajne uchwyty montażowe. O, kanapa ma regulowane pochylenie oparcia w dwóch pozycjach, bardziej albo mniej pochylona. Szkoda, że nie jest łamana 40-20-40, tylko zobaczcie tu nawet jak chcecie przewieźć narty, to nie macie małego otworu od podłokietnika, który jedną parę nart mógłby Wam przewieźć, musicie wozić to. Tak, wtedy macie nieco ograniczone możliwości zapakowania pasażerów, lepiej wziąć boks dachowy. Co poza tym gniazdo zapalniczki, haczyk jeden, haczyk drugi. Tutaj jest ten fajny uchwyt, te bardzo lubię, bo tu się zakłada taką specjalną siatkę do tych haków i do tych na dole. I tu jest taka siatka akcesoryjna, do której możecie zakupy wsadzać. Bardzo praktyczna rzecz. Jeżeli o realne możliwości załadunkowe chodzi, to w ten sposób, ale roletki już nie założycie, ponieważ walizka taka duża jest powyżej tej półki, na której mocuje się roletkę, ale wchodzi, tu wchodzi druga, nie wchodzi druga, tu wchodzi druga, tu jeszcze macie dużo miejsca na to, żeby położyć sobie jakieś mniejsze walizki albo plecaki, więc nie jest źle, natomiast jak będziecie mieli założoną roletkę, będzie Wam zależało na tym, żeby chronić przed wzrokiem obcych to, co macie w bagażniku, no to pozostaje Wam położyć dwie walizki w ten sposób. Tu wtedy przychodzi roletka, no i na górze jeszcze macie miejsce na jakieś plecaczki. Nie jest źle, fajniej by było, jakby tę przestrzeń tutaj dosłownie o 5 cm obniżono, tą podłogę bagażnika, bo wtedy te walizki w ten sposób by nam naprawdę wchodziły bez problemu do bagażnika i moglibyśmy transportować sobie więcej bagażu, choć pewnie i tak znajdą się tacy, którzy powiedzą, kto takie wielkie walizki twarde wozi w samochodzie? Przecież się wtedy zabiera miękkie walizki, się miękkie bierze i wtedy wchodzi dużo więcej. Ja nie wiem, mnie więcej zawsze wchodzi twarde, ja nie miękkie. Skórka Tahara, wegańska tak zwana, czyli sztuczna, ale bardzo przyjemna i fajna w dotyku, z ładnymi przeszyciami. Generalnie cały fotel ma piękną kompozycję, tą kolorystyczną i bardzo ładny kształt, dobrze uszyty, ma perforację i ma wentylację w tej wersji i kierowcy i pasażera, ogrzewanie oczywiście też. Teraz sobie siadam wygodnie, proszę bardzo, siedzę wygodnie, mam miejsce na kolana, siedzę wystarczająco nisko i najniżej jak mogę, robię sobie kołyskę. O, tak, to już jest w ogóle petarda, mogę jechać daleko. Czy daleko pojedzie ten, co siedzi za mną? Owszem, pojedzie. Może nie jak tutaj będziemy mieli 1,95 m i 1,95 m facetów, takich jak ja, ale 1,80 m i 1,80 m spokojnie można sobie robić długie wycieczki. Naprawdę, bez najmniejszego problemu. Jak na kompaktowego SUV-a tej przestrzeni tutaj jest po prostu dużo. Dużo na stopy, wystarczająco na kolana, głową nie dotykam sufitu. A mówimy, przypominam, gościu 1,95 m. Przypominam to czasami, ponieważ w komentarzach piszecie notorycznie, a ile bąku Ty masz wzrostu? Więc powtarzam, zanotujcie. 1,95 m. Wygodna kanapa? Wygodna. Podłokietnik jest szeroki bardzo, ma tutaj otwarte cup holdery, ale nie są na szczęście w ten sposób, czyli wzdłużnie względem auta umieszczone, więc mogę wygodnie trzymać tutaj łokieć. Jak są wzdłużnie, to często ten łokieć wpada Wam w ten uchwyt na kubek. Tu są poprzecznie, niemniej i tak byśmy woleli, żeby tu było gładko, tu był schoweczek, a cup holdery
uchwyty, żeby wyjeżdżały stąd. Ale mieć wszystkiego nie można. Za to dobrze, że są nawiewy na tylnych pasażerów. Nie ma trzeciej niezależnej strefy klimatyzacji. Są dwa gniazdka USB-C dla pasażerów jadących z tyłu. Pod klapkami, jak ktoś z Was zwrócił uwagę, bardzo dobrze, że pod klapkami, bo może nie wygląda to estetycznie, ale przynajmniej tam się brud nie dostaje. No więc, jak wiadomo, w terenie też trzeba używać USB-C, a to jest auto terenowe i dzięki tym klapkom nie dostanie się tam żadne błoto. Na tle tego, co jest obecnie standardem w segmencie kompaktowych SUV-ów premium, to naprawdę tutaj jest bardzo dobrze z jakością. To jest miękkie, to jest obszyte tą tacharą i z fajnym przeszyciem, to jest miękkie i przyjemne. Nawet jeżeli mamy plastik taki jak tutaj, to on jest fajny i miły w dotyku. Co tak mrużysz oczy? Źle widzisz? Obudowa Marka Lewinsona też, to drewienko przyjemne w dotyku sprawia wrażenie prawdziwego drewienka. Taka to ekologia, że prawdziwej skóry nie, ale prawdziwe drewienko jak najbardziej, proszę Cię bardzo. Więc jest fajnie, plastik dopiero jest tutaj w tym miejscu. To samo tyczy się przednich drzwi. Mięciutko, przyjemnie, fajnie. Nie ma się czego czepiać jak na współczesne standardy. Powtarzam to raz jeszcze. To, czego można się czepiać, to te klameczki działają czasami, chociaż poprawili to. W pierwszych egzemplarzach NX-a, potem w RX-ie te klamki działały z drobnym opóźnieniem, takim dosłownie półsekundowym, ale było ono czasami irytujące. A teraz ten problem widzę, że już nie występuje, więc prawdopodobnie został poprawiony. Co w momencie, kiedy Wam by się zacięła ta elektryka tutaj, bo na przykład rozładowałby się akumulator, no to oczywiście macie, o, tutaj fizyczną klameczkę. Wówczas ona działa. Teraz nie działa, bo działa elektryka. I w środku dokładnie to samo. Jak chcecie wysiąść normalnie, jak działa, to naciskacie tylko i drzwi się otwierają, a jak nie działa, to nie naciskacie, tylko ciągniecie 2 razy. Bez kokieterii powiem, lubię Lexusa NX. Naprawdę, uważam, że to jest jeden z lepszych kompaktowych SUV-ów, jakiego możecie kupić. Lubię go przede wszystkim ze względu na wnętrze. Człowiek czuje się tutaj taki z jednej strony trochę obudowany, z drugiej strony ma mnóstwo już fajnych elektronicznych zabaweczek, a z drugiej strony to wszystko jest praktyczne. Bardzo podobają mi się nowe multimedia Lexusowe, które działają szybciutko, a są jednocześnie bardzo przejrzyste, czyste. Tutaj ekran klimatyzacji elektroniczny na ekranie w ogóle mi nie przeszkadza, ponieważ on w zasadzie cały czas jest tutaj na dole ukryty. Pokrętełka są do regulacji temperatury. Bardzo fajnie, wszystko czytelnie opisane. Wentylacja foteli działa rewelacyjnie. To, co lubię, to te przyciski na kierownicy, które z jednej strony są klasyczne, bo wymagają naciśnięcia, ale jak po strzałkach zaczynacie przewijać paluszkiem, to na head-upie wyświetlają Wam się komendy, które są pod poszczególną strzałkę przyporządkowane i po prawej i po lewej stronie. Podoba mi się ilość schowków. Tu jakaś półeczka. Tutaj ładowarkę indukcyjną przesuwacie, macie dostęp do głębokiego schowka, 2 razy USB-C, tutaj gniazdo zapalniczki. Materiały, to, że tu jest przyjemnie wszystko obite. Naprawdę nawet wybaczam tę minimalną ilość piano tutaj. Zawieszeniowo nie ma absolutnie się czego czepiać. Macie świadomość, że tam jest tylko 18 i na nią nałożony wielki balon, więc możecie sobie pozwolić na więcej na kiepskiej jakości drogach. I nawet naprawdę jadąc z prędkościami 50-60 po takiej drodze, gdzie normalnie autem 20-30 się jedzie, nic niepokojącego się tutaj nie dzieje. Pewnie się prowadzi po tych dziurach, świetnie wybiera te nierówności. Układ kierowniczy, pomimo tego, że zawieszenie cały czas pracuje, pozostaje czujny. I każdy ruch kierownicą sprawia, że jedzie samochód tam, gdzie chcecie. Dodatkowo nie hałasuje to zawieszenie, a tutaj często na tej drodze obnażamy przede wszystkim hałaśliwość zawieszenia. Tu jest naprawdę super na tych oponach, to co przejechaliśmy. I generalnie póki co przy mniejszych prędkościach nie czujecie, że macie ateki. Ateki mają to do siebie, że to jest balon nałożony najczęściej na małą felgę. To powoduje, że ta guma pracuje na tej feldze, a jak pracuje, to każdy manewr oznacza pewne opóźnienie. Koła tak jakby ułamki sekundy później reagują niż ruch wykonany kierownicą. A tutaj, przynajmniej przy takich normalnych prędkościach, nic z takich rzeczy się nie dzieje. Więc podejrzewam, że tę atekę tutaj dostosowano
do charakterystyki całego samochodu. Zegary, pomimo że są cyfrowe, to są trochę oldschoolowe. O, tutaj widzicie ten wyświetlacz poziomu paliwa, czy temperatury silnika. No tak mogłoby to już być bardziej cyfrowe. O, tak to powiem, a tak to macie takie wrażenie, że w zasadzie tak jest, naprawdę, że ten ekran cyfrowy jest tylko tą częścią tutaj, a te wskaźniki poziomu paliwa i temperatury silnika to już są niezależne części. Nie wiem, dlaczego nie zastosowano po prostu dużego zegara cyfrowego. Niektóre Lexusy już go mają, na przykład LBX. Myślę, że w przypadku NX-a pojawi się przy okazji faceliftingu. Oczywiście multimedia mają już OTA, czyli aktualizację over the air. Nie musicie jeździć do serwisu. Zaktualizuje Wam i nawigację taką online, i nawigację, która jest offline, jakby zabrakło Wam internetu i danych. Ale też aktualizuje w ten sposób systemy bezpieczeństwa. Jak tylko wychodzi ich nowsze oprogramowanie, żeby były czujniejsze, lepiej działały, to też są automatycznie aktualizowane. Oczywiście dostęp do internetu, do aplikacji, możliwość połączenia ze smartfonem, Apple CarPlay, Android Auto już bezprzewodowe, a także aplikacja w telefonie, którą możecie sobie na przykład włączyć w takie upalne dni jak dzisiaj, bo jest 29 stopni, schładzanie wnętrza, zanim wyjedziecie w podróż. Fajna rzecz, w terenie na pewno bardzo przydatna, to cyfrowe lusterko. Wiem z doświadczenia, że na co dzień lepiej używać takiego klasycznego, ale na przykład jak sobie zapakujecie bagażnik po sam sufit gratami, bo wyjeżdżacie na dłuższy urlop całą rodziną, to rzeczywiście pstryknięcie i taki widok robią swoje. Jest też to bardzo fajnym rozwiązaniem, jak pada i jest ciemno. To lubię korzystać z tych wstecznych cyfrowych lusterek, bo obraz jest jakby wyraźniejszy, pełniejszy, a samochody, które są za nami, tak bardzo nie oślepiają. Na razie to widzę jedno. Widzę, że zużycie paliwa na tych oponach będzie na 100% wyższe i to zauważalnie wyższe, bo teraz od momentu, kiedy wyjechaliśmy ode mnie z podjazdu, mamy średnie spalanie 7 litrów. To normalnym NX-em jadąc tutaj w takich warunkach byłoby to bliżej 6 litrów, więc jednak rzeczywiście ta opona, te opory toczenia, to wyższe nadwozie zrobią swoje i podniosą to spalanie. No ale coś za coś. Wygląda naprawdę zacnie, fajnie, ciekawie, interesująco. Ja wiem, że często takie rozwiązania są robione tylko właśnie dla wyglądu. No ale przecież też chodzimy czasami w butach sportowych nie dlatego, że biegamy albo gramy w tenisa, tylko chodzimy w nich, bo są wygodne, bo lubimy, albo nawet dlatego, że fajnie te buty wyglądają. No i dokładnie podobnie jest w tym wypadku póki co, bo oczywiście w teren go jeszcze zabierzemy. No dobrze, wjeżdżamy na ekspresówkę i teraz wyjdą absolutnie wszystkie niedoskonałości i wszystkie wady, jakie mają Ateki, przynajmniej powinny wyjść. Czyli gorsze prowadzenie wyraźnie. Nie, tego nie czuję. Naprawdę nieźle się na tej ATC zachowuje. Może minimalnie mniejsza jest sterowalność, ale w zasadzie niezauważalnie. On nie jest zbyt miękki, fajnie reaguje na ruchy kierownicą. Nie czepiałbym się, w ogóle nie czuję. Jakby mi ktoś nie powiedział, to bym w ogóle nie czuł, że jadę z ATK-ami na felgach. To jest raz. Dwa, hałasy. Powiedziałbym, że jest zaskakująco dobrze. Jak na to, że jedziemy po betonowej nawierzchni, która sama w sobie tutaj jest głośna, za parę sekund wjedziemy na asfalt i też pewnie usłyszycie w swoich słuchawkach albo w głośnikach, że jest dużo lepiej. Uwaga. 3, 2, 1. Nie ma dramatu. Też jakby ktoś mi nie powiedział, to bym nie wiedział, że jadę na ATK-ach. Zużycie paliwa okaże się za chwilę. Natomiast takie naprawdę obiektywne spostrzeżenia to są takie, że jedziecie na zwykłych oponach. Obiektywne i subiektywne również. Co dla mnie samego jest sporym zaskoczeniem, bo paroma samochodami na ATK-ach w życiu jeździłem. Fakt, że to były głównie rasowe terenówki, no ale te samochody się nie prowadziły. Wygląda na to, że rzeczywiście jest to ATK przygotowany w zasadzie celowo z myślą o NX-ie. Zrobiony tak, żeby łączył w sobie zalety opony drogowej z zaletami opony terenowej. Tylko że jeszcze w terenie nie byliśmy, więc nie wiemy, czy ta opona jest faktycznie terenowa. Ale zaraz pojedziemy. Cierpliwości. Jeszcze tylko 0-100. 0-100 według Lexusa to 7,7 sekundy. Bo mamy seryjnego IFOR-a. Jakbyśmy nie mieli seryjnego IFOR-a, tylko napęd naprzód, byłoby to więcej, ponieważ około 8,8 sekundy. Proszę bardzo, zużycie paliwa. Jazda 120 km na godzinę.
cały czas. No tam zwolniłem raz do 100, ale teraz znowu rozpędziłem do 120. 5,8 litra paliwa. Więc przy takiej jeździe ten opór, jaki stawia opona, jest już mniej zauważalny w zużyciu paliwa. Powiedziałbym, że ono przy tych prędkościach takich właśnie autostradowych i ekspresowych będzie porównywalne z klasyczną oponą. Może nieznacznie wyższe, ale ta różnica nie powinna wynosić więcej niż pół litra paliwa. Miałem wrażenie, że na bocznych drogach, że w mieście te opory są na tyle duże, tej opony, że to zużycie paliwa jest większe. Ale nie jest. Myślę, że te pół litra to maks. I nawet jak ostrzej wjeżdżam w zakręty, to myślałem, że ten balon na tej feldze będzie fatalnie reagował, że będzie już piszczał, bo ateki lubią piszczeć. A tu, no tak, czuję troszkę podsterowności, ale powiem Wam, że dramatu nie ma, kurde. Póki co największym zaskoczeniem w tym samochodzie to jest opona. To jeszcze teraz sprawdzimy w takim razie, czy czasami ta opona nie ograniczyła osiągów. Ło, zapiskła! Ale jak to się mówiło? Jak opona pizga, to kierowca... Wiecie co, nie? Właśnie. Popiszczała i 8,1, ale to i tak bardzo dobry rezultat. W porównaniu z 7,7, jakie podaje producent, mamy tutaj auto dopchane kolanem, jeżeli chodzi o wyposażenie marki Lewinsony, wzmacniacze, szklane dachy, silny bąku, pełen zbiornik paliwa i 8,1? Psu! O, dogrzała się teraz. Ciutka gorzej, 8,38, czyli 8,4 i reset. I może teraz inaczej, czyli tak. O, teraz nie zapiszczała, ale ten początek nie był taki szybki, brutalny, dynamiczny. No nie był. 9,1. Nawet nie pokazuje do kamery. No więc trudno powiedzieć, czy te opony terenowe ograniczyły wigor samochodu. Ja bym powiedział, że nie. Że to jest taki margines błędu, te 0,4 sekundy różnicy, jakie zrobiliśmy pomiędzy wynikiem fabrycznym. To jest akceptowalne, zdecydowanie, to jest raz. Dwa, trzeba wziąć pod uwagę, że mamy wersję doposażoną, dopchaną kolanem, tak jak powiedzieliśmy. Plus siedzi nas tutaj dwóch, plus mamy pełen zbiornik paliwa. Pomiary fabryczne odbywają się na samochodach w wersjach podstawowych. W zbiorniku jest 3/4 paliwa, jeżeli się nie mylę, a kierowca waży 75 kg. No więc u nas jest tutaj dużo więcej kilogramów na pokładzie, więc wynik naprawdę uznaję za bardzo przyzwoity. Jak chcecie coś szybszego, to bierzcie sobie wersję plug-in, bo tam jest 6,3 do setki, ale i tak największe wrażenie robi to, jak tamten samochód przyspiesza do setki tylko na elektryce, bo robi to w dosłownie 10 sekund, co jak na plug-ina jest wybitnym rezultatem, moim zdaniem najlepszym na świecie wśród seryjnych, takich normalnych, cywilnych samochodów. Póki co naprawdę spore zaskoczenie pozytywne, bo bałem się, że przez wyższe zawieszenie i przez te opony ten samochód straci swój naprawdę godny i fajny, komfortowy, drogowy charakter. Że będzie się gorzej prowadził, będzie więcej paliwa zużywał, będzie mniej dynamiczny, a przede wszystkim będzie bardziej hałaśliwy i fatalnie będzie reagował na zmiany kierunku jazdy. Jest wyjątkowo dobrze. Jestem w szoku. Pytanie teraz, jak będzie w terenie. No dobra, mamy całe 1,5 więcej prześwitu. Proszę, my się tam nie paćkamy. Jedziemy, proszę bardzo. O. Uwaga, kałuża. Yeah! Jo! Bardzo dobry terenowy wóz! Ała. No dobrze. To mamy tutaj taki przycisk z choineczką, samochodzikiem i kamieniami i podejrzewam, że to jest przycisk jazdy terenowej w Lexusie NX Overtrail. Ale swoją drogą warunki dzisiaj naprawdę są niezłe, bo w nocy popadało i tak, z zewnątrz ten piasek jest mokry, a pod spodem jest sypki. O Jezus! I powiem Wam, że on się napędza w tym piachu. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o to, jak on sobie radzi w tym piachu, to jest super. Generalnie nie ma takiego momentu, w którym czułby jakieś zawahanie, gdzie miałby problem podjechać.
No nie jest tak, że ten tył tak jakoś strasznie mocno czujecie. Ten samochód jest cały czas podsterowny, no bo tam z tyłu jest tylko 50, są tylko 54 konie mechaniczne, ale zobaczcie, tu jest taki ostry podjazd. O, i już, to by było na tyle. No, dziękuję bardzo. Nie podjechał. To może tak bardziej po płaskim. O, a tu podjedzie? O. No i co? Stojąc. Jedzie. Tu pokazuję Wam, jak wjechał. No powiem tak. Nie podjechał, tylko wpełzł pod tą górę i tutaj jestem tego pewien. Nie dlatego, że ma napęd ten i4, tylko dlatego, że ma tą terenową oponę. Tak samo jeżeli chodzi o podjechanie tutaj. Podjechał tutaj wyłącznie dzięki tym atekom. Na zwykłej oponie by tego nie zrobił. Zobaczcie, jeszcze raz to zrobię i jeszcze raz Wam to pokażę. To nie jest jakiś wielki tam najazd. Normalnie trzeba byłoby to zrobić z rozpędu, ale tak, podjeżdżam tu, zatrzymuję się i uwaga, jedziemy. O, i tutaj ciągnie go definitywnie opona. I bardzo ładnie go ciągnie, i bardzo ładnie go wpycha. Naprawdę. Tak, uczciwie, zupełnie. Absolutnie nie jest to samochód terenowy. W żadnym wypadku. Overtrail znaczy tylko, że jest lekko uterenowiony. Natomiast tutaj nie są łatwe warunki na takie samochody, które nie mają klasycznego stałego napędu na 4 koła. A on sobie świetnie radzi. Bardzo fajnie go wspomaga ten tylny silniczek elektryczny, ten i4. On może ma mało newtonometrów, bo 121, ale na samym silniku, na kole będzie miał znacznie więcej. I to mu pomaga. Przede wszystkim jednak duża zaleta tych opon terenowych w tym samochodzie, które zobaczcie, stoję naprawdę w piachu takim kopnym, daje mu gaz, oczywiście pomaga mu też nieco elektronika, ale od razu go wyciąga. Nie jest to auto w ciężki, trudny teren, ale w takim, jak gdzieś jak pojedziecie ciężkim autem terenowym i się zakopiecie, to całkiem możliwe, że NX... O, to jest sytuacja, w której on już sobie nie poradzi. Nie! Lexus NX Overtrail to absolutnie nie jest z prawdziwego zdarzenia samochód terenowy. Źle widzisz? Chyba sam źle widzisz. Ale to, co nas i mnie zaskoczyło, to to, że te opony rzeczywiście pomagają mu w terenie, a przede wszystkim to, że absolutnie w niczym nie przeszkadzają w codziennej jeździe. W takiej konfiguracji po prostu zajebiście wygląda i daje sobie radę na piasku. Czy to jest marketing? Tak, zdecydowanie to jest marketing. To jest dokładnie tak jak z butami Jordanami. 99,9% ludzi, którzy w nich chodzą, w życiu nie miało w rękach piłki do koszykówki, ale chodzą w nich, bo są fajne i modne i dobrze wyglądają. I tak jest z tym samochodem. Przy czym rzeczywiście terenowa opona w tym wypadku mu nie przeszkadza na asfalcie, ale pomaga mu w takim terenie. Co ty? Chcesz mnie k***a oślepić? Chcę ci pomóc, człowieku, w górę patrz. Nie mogę, jak mi pchasz to badziewie do oka. Na to badziewie wydałem 3,5 stówy, ty.